Wyobraź sobie, że budzisz się przed świtem w małej wsi gdzieś na Mazowszu albo w sercu Małopolski. Jest sobota. Powietrze pachnie dymem z pieców i wilgotną ziemią. Słyszysz śpiew za ścianą. Kobiety, które przyszły jeszcze przed wschodem słońca, by pomóc córce sąsiadów ubrać się na jej wielki dzień. Za kilka godzin ta dziewczyna przestanie być panną. Za kilka dni, kiedy ostatni gość w końcu wróci do domu, kiedy kapela weselna odłoży skrzypce, kiedy ze stołów zbierze się resztki bigosu i chleba, wieś wróci do swojego codziennego rytmu. Ale to wesele, które właśnie się zaczyna, będzie trwało 3 dni. 3 pełne doby śpiewów, tańców, rytuałów, łez i radości. I każda godzina tych 3 dni będzie miała swój sens, swój obrzęd i swoje miejsce w życiu całej wspólnoty. Dziś opowiemy wam, dlaczego polskie wesela trwały tak długo i co naprawdę kryło się za każdym ich etapem. Zanim przejdziemy dalej, krótka uwaga. Większość z was ogląda te dokumenty na telewizorze, przez co łatwo zapomina o subskrypcji. Jeśli lubisz odkrywać, jak naprawdę żyli zwykli ludzie w dawnej Polsce, zasubskrybuj ten kanał. To pomaga nam dotrzeć do coraz większej liczby osób i zachować te zapomniane opowieści. I jeśli ta historia cię poruszyła, podziel się nią. Każde udostępnienie to szansa, by ktoś nowy odkrył ten zapomniany świat. W dawnej Polsce wesele nie było tylko uroczystością. Było wydarzeniem, które angażowało całą wieś, obie rodziny, sąsiadów, chrzestnych, drużbów, druchny, kapelę, księdza, swata i dziesiątki innych osób, z których każda miała ściśle określoną rolę do odegrania. Małżeństwo w tamtych czasach nie było prywatną decyzją dwójki zakochanych. Było umową społeczną, ekonomiczną i duchową, kontraktem między rodami, błogosławieństwem Kościoła i rytuałem przekazania jednej rodzinie tego, co przez lata budowała druga. Dlatego tak wiele czasu potrzeba było, żeby je należycie świętować. Ale zacznijmy od początku. Zanim w ogóle padło słowo wesele, zanim zaplanowano datę i zamówiono kapelę, musiało dojść do swatów. Swaty, czyli kiedy miłość była drugorzędna, w małej wsi koło Łowicza albo w okolicach Sandomierza, gdzieś w XVII czy XVII wieku, ojciec rodziny patrzył na córkę i wiedział jedno. Czas pomyśleć o zamążpójściu. Nie szukał dla niej miłości. Szukał dobrego połączenia. Kogoś z porządnej rodziny, z ziemią i dobrym imieniem. Do domu panny młodej nie przychodził najpierw kawaler. Przychodził swat. Słot, zwany też rajkiem, dziewosłębem albo wywiednikiem, to był mężczyzna cieszący się szacunkiem we wsi, dobry mówca, sprytny negocjator. Przychodził zazwyczaj w czwartek lub sobotę, bo te dni uważano za pomyślne. Pukał do drzwi, stawiał na stole butelkę wódki i zaczynał rozmowę, która rzadko dotyczyła uczuć. Mówiło się o ziemi, o bydle, o posagu, o tym, co ona wnosi i co on daje. Wiano, pieniądze i dobra przekazywane przez rodzinę pana młodego były ceną za żonę. Posag natomiast to to, co panna wnosiła ze sobą. Pościel, płótno, narzędzia, bydło, a niekiedy kawałek ziemi. Negocjacje mogły trwać tygodniami. Wiadomo było, że bogaty musi się żenić z bogatą, a biedny z biedną. Kiedy dwie strony nie mogły dojść do porozumienia, kandydat dostawał czarną polewkę. Czernina, zupa z krwi gęsi, podana zalotnikowi przy stole, oznaczała jedno: nie. Odejdź, nie ma tu dla ciebie miejsca. Kiedy jednak wszystko się zgadzało, kiedy warunki były do przyjęcia dla obu rodzin, przychodził czas na zrękowiny. Swat łączył ręce młodych, obwiązywał je chustką i ogłaszał umowę. Jedli razem chleb, pili miód albo wódkę. Zerwanie z rękowin po tym momencie było poważnym wykroczeniem. Obciążało winną stronę finansowo i towarzysko. Wieś zapamiętywała takie rzeczy na lata. Co ciekawe,
W wielu regionach Polski para, która miała się pobrać, często ledwo się znała przed rękowinami. W relacjach zebranych przez etnografów z Lubelszczyzny starsze kobiety wspominały wprost. Najpierw doszli do zgody, a potem dopiero się młodzi zobaczyli. Przygotowania, kiedy cała wieś szła do pracy, kiedy termin wesela był już ustalony, zazwyczaj wybierano październik lub zimę. Po żniwach, kiedy ziemia już odpoczywała, rodzina panny młodej wchodziła w tryb intensywnych przygotowań. Nie przygotowywał się jeden dom. Przygotowywała się cała ulica. Termin ślubu nie był wybierany przypadkowo. Unikano Adwentu i Wielkiego Postu. Kościół zabraniał w tych okresach uroczystości weselnych. Unikano też piątków jako dnia pechowego. Najpopularniejsze były wtorki i środy, choć w różnych regionach Polski obowiązywały różne przesądy. W Małopolsce mówiono, że wesele w poniedziałek przyniesie młodym biedę. Na Mazowszu uważano, że środa jest najlepsza, bo stoi w środku tygodnia i małżeństwo będzie stabilne jak ten dzień. Na tydzień przed weselem bito świnie. Kobiety z sąsiedztwa przychodziły pomagać gotować już od czwartku. W kuchni pachniało kapustą, grzybami, tłuszczem na patelni i ciepłym chlebem. Pieczono bochny przez kilka dni. Gotowano bigosy, żurki, kluski, pierogi i pieczyste. Kto miał ptactwo, szykował je na uczty. Wesele było też wyraźnym sygnałem dla całej wsi, jak dobrze wiedzie się rodzinie. Wystawność stołu weselnego była sprawą honoru. W okolicach Krakowa i na Kujawach znany był zwyczaj pieczenia korowaja weselnego. Ozdobnego, okrągłego chleba, który symbolizował pomyślność nowego domu. Nie mogła go jednak upiec byle kto. Tradycja nakazywała, żeby korowaj piekły matki chrzestne. Kobiety poważne, zamężne, szczęśliwe w małżeństwie. Wierzono, że ich los zostanie przeniesiony na nową parę. Jedna ze starych formuł ludowych mówiła, że do pieczenia korowaja potrzeba wody z 7 różnych rzek. Skąd ta woda naprawdę pochodziła, pozostawało tajemnicą chrzestnych. Kilka dni przed weselem młodzi jechali razem na zakupy. Pan młody kupował pannie strój ślubny i obrączki. Ona jemu koszulę, krawat albo muszkę. Na izbę, gdzie miało odbyć się wesele, przynoszono gałęzie sosnowe, tatarak i kwiaty z bibuły. W belkach zawieszano pajęczyny zrobione ze słomy i kolorowej wełny, tak zwanej pająka. Ten zwyczaj przetrwał w wielu wsiach Mazowsza i Kurpiów, niemal do początku XX wieku. Zapraszanie na wesele również było rytuałem. W wielu regionach każda zaproszona osoba dostawała mały podarunek, kawałek ozdobnego ciasta z gałązką mirtu i wierszykiem. Zaproszenie nie było zwykłą kartką. Było gestem, który zobowiązywał. A w dawnych wiejskich zwyczajach, zgodnie z tym, co dokumentował w XIX wieku wielki etnograf Oskar Kolberg, na wesele zapraszano całą wieś. Nie było innej opcji. Każdy miał prawo przyjść i każdy wiedział, że nie wolno mu odmówić. Kto nie przyszedł bez ważnego powodu, obrażał całą rodzinę. Kto przyszedł, zostawał częścią wspólnoty, która od tej chwili była odpowiedzialna za nową parę. Rozpleciny, pożegnanie z panieństwem. Dzień lub dwa przed ślubem w domu panny młodej odbywały się rozpleciny. Ten obrzęd nie miał nic wspólnego z nowoczesnymi wieczorami panieńskimi. Był uroczysty, wzruszający i przeniknięty smutkiem. Druhny przychodziły do domu panny, śpiewały pieśni do jej rodziców, dziękując im za opiekę nad córką, a potem zaczynały rozplatać warkocz panny młodej. Ten sam warkocz, który nosiła od dzieciństwa jako znak dziewictwa i wolności. Warkocz rozplatano powoli, przy pieśniach, niekiedy przy łzach. Po tej chwili panna już nie była taka sama. Coś się skończyło. W innej, bardziej żartobliwej wersji tego zwyczaju, druhny celowo plątały włosy i wiązały je czarną wstążką, a w sam warkocz wkładały mnóstwo drobnych szpilek. Następnie śpiewem wywoływały brata panny i drużbów, by ci po kolei zmagali się z kłopotliwym upięciem. Śmiech mieszał się ze łzami. I właśnie o to chodziło. Wesele miało być wielkie, ale było też pożegnaniem. Żegnało się pewien etap życia, który już nigdy nie wróci.
Dzień pierwszy. Ranek ślubu. W dniu ślubu dom panny młodej budził się jeszcze przed świtem. Druhny pomagały jej ubierać się od samego rana. W tradycji wiejskiej panna młoda nie nosiła białej sukni. To był wynalazek późniejszy, przybyły z wyższych sfer. Na polskiej wsi panna ubierała się w strój regionalny. Kolorowy, haftowany, bogaty. Na głowie miała wianek z zielonych roślin. Ruty, mirtu, barwinka. Zwany też jej koroną. Welon, paradoksalnie, był w polskiej tradycji stosunkowo nowym obyczajem, przywędrowanym najprawdopodobniej ze wschodu. Tymczasem po drugiej stronie wsi formował się orszak pana młodego. Drużbowie wsiadali na konie, a na czele jechał starszy drużba, marszałek wesela, z ozdobną rózgą weselną w ręku. Na rózgę nałożony był wieniec dla panny młodej. Starszy swat jechał na wozie ze skrzypkiem. Kapela grała, konie parskały. Całe to towarzystwo zmierzało w stronę domu panny z hałasem, który słyszała pewnie połowa wsi. Ale dotarcie do bramy wcale nie było proste. Przed domem panny czekały druhny i rodzina, którzy zagradzali drogę. Zaczynały się wykupiny, symboliczne negocjacje, w których drużbowie musieli wykupić pannę za wódkę, słodycze albo drobne pieniądze. To była okazja do śmiechu, przekomarzania się i żartów. Starszy drużba, człowiek z refleksem i gadatliwością, musiał wykazać się sprytem i pomysłowością. Brama była otwierana dopiero wtedy, gdy obie strony uznały, że cena jest słuszna. A przed samym wyjściem do kościoła cisza. W chacie klękali wszyscy. Ojciec brał krzyż i kładł go na czoło córki, potem na czoło zięcia. To było błogosławieństwo. Jeden z najważniejszych momentów całej uroczystości. Nikt tego nie fotografował, nikt tego nie nagrywał, a jednak wszyscy pamiętali. Do kościoła szło się lub jechało się wozami. Orkiestra grała, konie parskały, koła toczyły się po błotnej drodze. W niektórych wsiach Mazowsza i na Lubelszczyźnie drużbowie jechali konno po obu stronach wozu panny młodej, trzymając broń, miecze albo siekiery, by hałasem odstraszać złe duchy. Ten zwyczaj miał korzenie znacznie starsze niż Kościół. Sięgał jeszcze słowiańskiej wiary w duchy, które szczególnie lubią mieszać się w sprawy ludzi w najważniejszych momentach ich życia. W kościele ślub odbywał się przy pełnym uczestnictwie wspólnoty. Po ceremonii, gdy para wychodziła na zewnątrz, obsypywano ich zbożem, najczęściej owsem lub żytem. Ziarna symbolizowały płodność, dostatek i urodzaj. Kobiety łapały je w fartuchy, wierząc, że przyniosą szczęście ich własnym domom. Przyjęcie weselne, uczta trwająca wiele godzin. Uczta weselna odbywała się najczęściej w domu rodzinnym panny młodej albo w największej izbie dostępnej we wsi. Stoły uginały się od jedzenia, bo w dawnej Polsce bogactwo wesela było bogactwem rodziny. Na stołach znajdowały się bigosy, żurki, pieczyste, kluski, chleby, kasze. Bito świnie tydzień przed weselem. Kobiety z sąsiedztwa przychodziły pomagać gotować już od czwartku. Jeśli dom był za mały, a bardzo często tak bywało, weselne stoły wystawiano na zewnątrz. Latem i jesienią, gdy pogoda pozwalała, cały dziedziniec przed chatą zamieniał się w salę bankietową pod gołym niebem. Ławki przynoszono od sąsiadów. Stoły zbijano z desek na czas wesela. Nakrywano je długimi, lnianymi obrusami, haftowanymi przez kobiety przez całe miesiące. Zastawy miały swoje miejsce w skrzyni panny młodej i były wyciągane tylko w wielkich chwilach, właśnie takich jak ta. Pierwszym tańcem był polones, stately, spokojny taniec procesjonalny, podczas którego para prowadziła wszystkich gości w wijącym się korowodzie przez salę. Polones, wywodzący się z tańców ludowych drugiej połowy XVI wieku, miał coś w sobie dostojnego. Jakby mówił, to jest chwila ważna. Nie spieszmy się. Potem następowały krakowiaki, mazurki, oberki, kujawiak. Kapela grała bez przerwy. Muzyk, który grał na weselu, zarabiał przez te kilka dni więcej niż przez miesiąc normalnej pracy.
Tosty wznoszone były bez przerwy. Słynne staropolskie okrzyki „Kochajmy się” rozbrzmiewały co chwilę. Szkło tłuczono po pierwszym toaście wzniesionym chlebem i solą. Wierzono, że hałas odstraszy złe duchy, a moc rozbitego szkła przyniesie parze szczęście i bogactwo. Para zbierała potłuczone odłamki razem, bo razem sprzątać znaczyło razem żyć. Ale była jedna rzecz, która mogła zaskoczyć współczesnego obserwatora. Para, młoda na weselu, raczej siedziała przy stole. Tak nakazywał zwyczaj. Oni byli honorowymi gośćmi ceremonii, nie jej uczestnikami w nowoczesnym sensie. Siedzieli, byli obserwowani, przyjmowali życzenia. Tańczyć mogli, ale nie byli do tego zobowiązani przez cały czas. To goście tańczyli, goście śpiewali, goście robili wesele. Nad całym przebiegiem uroczystości czuwał starosta weselny albo marszałek. Postać o charakterze wodza i mistrza ceremonii, który musiał być energiczny, pomysłowy i cieszący się powszechnym szacunkiem. To on pilnował kolejności obrzędów. To on decydował, kiedy czas na jedzenie, kiedy na taniec, a kiedy na kolejny rytuał. Bez dobrego starosty wesele mogło wymknąć się spod kontroli. Albo, co gorsza, stracić swój rytm i powagę. Oczepiny. Północ, która zmieniała wszystko około północy. Kiedy gościom wydawało się, że wesele dobiega końca, zaczynały się oczepiny. I nagle cała sala się ożywiała. Pannę młodą sadzano za stołem. Druchny i drużbowie tworzyli wokół niej krąg. Swaszka, poważna, zamężna kobieta, odpowiedzialna za obrzędową część wesela, zaczynała śpiewać. Pieśni oczepin były żałobne i radosne jednocześnie. Żegnały pannę, jej wieniec, jej wolność, jej dziewczyństwo i witały kobietę zamężną. Wianek zdejmowano z głowy panny. Na jego miejsce nakładano czepiec. Skromny, lniany, symbol zamążpójścia. Panna często płakała. Niekiedy symbolicznie broniła się. Odwracała głowę. Nie chciała poddać się temu rytuałowi, ale wszyscy wiedzieli i ona wiedziała, że to tylko gra. Czepiec musiał zostać nałożony. I kiedy już był, panna stała się kobietą. Potem następowały żartobliwe tańce z chusteczką. Drużbowie i druchny wchodzili do kręgu, wybierali kolejne osoby do tańca. Śmiech, swaty, popisy. Wesele trwało dalej, niekiedy aż do świtu. A tradycja głosiła, że prawdziwe wesele kończyło się dopiero przy pierwszym śpiewie pieśni rannej mszy niedzielnej, kiedy ranne wstają zorze. Jeśli bawiono się aż do tego momentu, uznawano, że wesele było naprawdę udane. Dzień drugi, poprawiny niedzielny poranek przynosił nie odpoczynek, lecz poprawiny. Goście, choć zmęczeni, wracali. Jedzenia było jeszcze dużo, a w dawnej Polsce nie marnowało się nic. Poprawiny były spokojniejsze, bardziej domowe. Mniej tańców, więcej rozmów. Rodziny siedziały razem i rozmawiały. Młoda para mogła w końcu odetchnąć. Starcy opowiadali, kobiety śpiewały po cichu. Na wsi w okolicach Sieradza, Łowicza czy w regionie Lubelszczyzny poprawiny potrafiły trwać aż do późnego wieczoru w niedzielę. Niekiedy, szczególnie przy dużych weselach, kiedy zaproszono pół wsi i sąsiednie rodziny, zabawa wracała do pełni i trwała kolejną noc. Dzień trzeci, przenosiny i koniec świętowania. Trzeci dzień wesela, u niektórych regionów nazywany przenosinami, był szczególny. To był dzień, kiedy panna młoda opuszczała dom rodziców na dobre. Wóz był załadowany jej posagiem, skrzynią z pościelą, tkaniną, naczyniami, może krzesłem czy krosnem. Matka mogła zapakować córce ziarna żyta albo garnek z żarem z własnego pieca, żeby w nowym domu ogień nigdy nie zgasł. Drugi ogień w nowym domu był zapalany tym właśnie żarem. To był symboliczny akt przeniesienia ciągłości jednego ogniska domowego w drugie. Drużbowie pomagali załadować rzeczy. Śpiewano, płakano. I wóz ruszał przez wieś. Wolno, żeby wszyscy widzieli. Żeby wszyscy wiedzieli.
W niektórych wsiach Mazowsza drużbowie zabierali też podczas przenosin drobne zwierzęta, kury, gąski, koźlęta, które były częścią posagu. To był spektakl. Cała wieś wychodziła na drogę i patrzyła. Nowa para zaczynała swoje życie publicznie, na oczach wspólnoty, która od tej chwili stawała się jej świadkiem. Co wesele mówiło o Polsce. Polskie wesele trwało 3 dni nie dlatego, że Polacy lubili się bawić. Trwało 3 dni, bo było czymś więcej niż zabawą. Było rytuałem przejścia. Dla panny, dla kawalera, dla obu rodzin. Było kontraktem społecznym, który angażował całą wspólnotę. Było błogosławieństwem, prośbą o pomyślność i wyrazem wdzięczności za to, co minęło. Każdy element, swaty, rozpleciny, wykupiny, błogosławieństwo, obsypywanie zbożem, oczepiny, przenosiny, miał swoje korzenie. Niektóre sięgały czasów słowiańskich, sprzed chrześcijaństwa. Inne były głęboko katolickie. Jeszcze inne były po prostu ludzkie. Pożegnanie, powitanie, płacz, śmiech, taniec. Badania etnograficzne z XIX wieku, prowadzone przez Oskara Kolberga, który dokumentował polskie obrzędy ludowe z niespotykaną precyzją, pokazują, że te rytuały były żywe jeszcze w czasach, które pamiętali dziadkowie naszych pradziadków. W Łowickiem, na Kujawach, na Podhalu, w okolicach Sandomierza, Lublina i Poznania. Wszędzie były nieco inne, ale wszędzie były pełne, całe i prawdziwe. Dziś te obyczaje prawie zniknęły z miast, ale w wielu polskich wsiach, szczególnie w Sieradzkiem, na Kurpiach, na Podhalu i w okolicach Łowicza, elementy dawnego wesela przetrwały. Oczepiny wróciły do mody. Chleb i sól jest wciąż podawany. Poprawiny odbywają się w niedzielę. I niekiedy, przy odpowiedniej kapeli i odpowiednich ludziach, wesele trwa naprawdę 2 doby. Tak jak kiedyś. Domy, rodziny i wesela, o których dziś opowiedzieliśmy, to tylko jeden mały wycinek dawnej Polski. Za nimi kryją się zapomniane zawody, nieznane już rytuały pogrzebowe, tajemnice kuchennych pieców i zapach chleba pieczonego w glinianych formach w sobotnie poranki. Te opowieści też są częścią tej historii i będziemy je odkrywać w kolejnych odcinkach. Miliony ludzi, których imiona nigdy nie trafiły do podręczników, żyły, kochały, tańczyły i płakały na tych weselach. Ich świat minął, ale jeśli przez chwilę poczuliście, że staliście na skraju tamtego wieczoru, słyszeliście skrzypce, czuliście dym ogniska i widzieliście twarze tych ludzi przy stole, to znaczy, że ich historia nadal żyje i że warto ją pamiętać. Roteiro baseado em fontes etnográficas documentadas. Oscar Kolberg, Lud, 1857-1890. Arquivos do Teatro NN de Lublin. Registros do Muzeum Etnograficzny de Varsóvia e documentação histórica do costume nupcial polonês dos séculos 17 e 19.